dotarła do mnie gra Dominacja, Total Domination. 3 lata temu pisałem recenzję prototypu. Od tego czasu zasady gry i sama rozgrywka za bardzo się nie zmieniły. Link do recenzji znajdziecie poniżej albo w komentarzu. Natomiast gra w końcu dotarła. Wszyscy się cieszą i teraz zobaczmy, jak ona wygląda po wydaniu. To jest główne pudełko. Oprócz tego jest jeszcze pudełko z figurkami, które zaraz sobie jeszcze zobaczymy w drugiej kolejności. I cóż my tu mamy? Instrukcja. Ładny kredowy papier. Jak widać, zasady. Niby jest 20 stron zasad, 26 nawet, ale duże literki, dużo obrazków. To nie jest skomplikowane. Żetony. Zaokrąglone, nie trzeba się bawić. Duże i ładne. Oczywiście jak ktoś ma figurki, wersję z figurkami, to nie będzie musiał używać tych żetonów jednostek. Chociaż jak znam życie, to są tacy, którzy wolą żetony niż figurki, to będą zadowoleni. Chyba. Już widzę pewien feller. Żetony samolotów są takie same z obu stron, co jest trochę niezgodne z założeniami, bo powinna być możliwość odznaczenia, że są użyte. No ale dobra, zobaczymy co dalej. W każdym razie grube, dobra jakość, wygląda to naprawdę fajnie. Plansza sztywna, gruba. Tak, z jednej strony mamy to, czego się spodziewaliśmy na prototypie, to co widzieliśmy, a z drugiej strony mamy trochę urozmaiconą planszę, tego w prototypie nie było, gdzie pola są odwzorowane na mapie świata, więc jest łatwiej skojarzyć, łatwiej sobie wyobrazić, że toczymy właśnie tą wojnę. I łatwiej to zlokalizować w naszych wyobrażeniach. Jedyny feller z tego jest taki, że te pola są malutkie. Co przy figurkach, żetony jeszcze jak cię mogę, można sobie ustawić stos, ale przy figurkach będzie problemem. Więc obawiam się, że niestety ta wersja planszy będzie mniej użyteczna. No dobra, ale naprawdę wykonanie jest na dużo wysokim poziomie, podoba mi się. Zestaw woreczków, jakby ktoś nie miał, bardzo przydatne. Kostki do oznaczania różnych stanów i różnych sytuacji. Karty pomocnicze. 3, 4. 4, czyli dla każdego gracza jedna. Jeżeli będziemy grali na 4 graczy, bo możemy grać na 2 albo 3, z tego co pamiętam. O. Ta pomocnicza plansza prawdopodobnie do planszy z mapą świata. Tory technologii. A, fajne. Są wklęsłe, także tutaj stawiamy klocki i one nie będą nam spadały. Fajnie. Co prawda niektórzy mogą twierdzić, że to już standard w grach, ale naprawdę jest to fajna rzecz.
naprawdę ładnie to jest wykonane. Podoba mi się. Widać grube, sztywne karty. I nie pamiętam, czego to są karty. Jakieś specjalne. Trzeba by zajrzeć do instrukcji. I ostatecznie mamy tutaj jeszcze talię, będącą podstawą mechaniki gry. Gdzieś tu. Co o kartach można powiedzieć? Dość cienkie. Fajne, ładne grafiki. Ale raczej bałbym się używać ich bez koszulek. Inna sprawa, że ja zasadniczo koszulkuję praktycznie wszystko, więc mniej ważne dla mnie jest jakość koszulki, a ważniejsze, żeby karta została ochroniona. Fajnie to wygląda. Dobrze. Tu mamy karty. Praska spełnia swoje zadanie. Nie jest z tych, co to będą do wyrzucenia. Myślę, że tutaj spokojnie zmieszczą się wszystkie żetony. Trochę ciekawe, czy... No, zobaczymy, jak będzie to wyglądało z figurkami. Czy też tutaj się zmieszczą? Przejdźmy teraz do figurek. Coś, co niektórzy kochają, a inni nienawidzą. Odwieczny dylemat. Jedni chcą mieć w grze figurki, inni nie chcą mieć figurek, żeby była tańsza. Po czym okazuje się, że i tak nie jest tania. Trochę się porozlatywało. Dobra, jak to wygląda? Lotniskowiec. Zgaduję, że niemiecki, bo szary. Trochę wygięty, ale nie specjalnie. O, większy lotniskowiec. Ciekawe. Pancernik. To pewnie. Jak widać, niektóre figurki są trochę powyginane, ale nie jest to problematyczne. Bez problemu to się da naprawić gorącą wodą. Takie wygięcie to w niczym nie przeszkadza. Samoloty. No, przydałoby się, żeby były bardziej płaskie te skrzydła. Też pewnie pójdzie do wody. Co ciekawe, jak widzimy, wzory są różne. Jest trochę różnych wzorów, nie jest wszystko na jedno kopyto. Tu mamy głównie okręty. Zobaczmy jednostki lądowe. No. Można by przegapić okręt podwodny. Ok.
mamy rozpiskę. Można sobie zobaczyć. Możemy sobie zobaczyć, jakie są. A nie, te jasne szare to są Japończycy, zieloni Amerykanie, pomarańczowi Brytyjczycy, ciemnoszarzy są Niemcy i zapewne jasno zieloni. To nie, to jest seledynowy kolor. No jakiś tam. Rosjanie i tutaj trochę innych. To Włosi, Francuzi, M5 Stewart, T26, trochę dziwne. Tu mamy nawet polski 7TP. R35 też powinien być polski. Ok. Symbol dla powstańców, znany wszystkim i lubiany. Być może dzięki temu na zachodzie też stanie się bardziej rozpoznawalny. Fajnie. Dla partyzantów. Czołgi. No cóż, ewidentnie te figurki czołgów, które były w prototypie, były lepszej jakości, ale one były z wydruku 3D, to są odlewy. Co i tak wydaje się nie jest złe. Co prawda te lufy strasznie wyglądają, ale jakby były cieńsze, to by pękały, łamały się, więc to nie jest tragedia. Gdzie są nasze ulubione 7TP? Nie, to jest T26. Tu mamy Francuza. Szar 1B. Japończyk. R35 i gdzie jest 7TP? I jest 7TP. Przy takim drobiazgach uważam, że poziom szczegółowości modeli jest zadowalający. Zapewne niektóre z nich będą musiały wylądować w wodzie gorącej, żeby poprawić pewne zgięcia, głównie jeśli chodzi o okręty i samoloty. Ale w czołgach wydaje się to być poprawne. No oczywiście mysza. Dla tych, co lubią duże pojazdy, duże czołgi. Słowetny tygrys też jest. Tak wyglądają figurki. Nie jest tak źle. Po wstępnych komentarzach spodziewałem się dużo gorszego stanu. Uważam, że są całkiem porządne. KW2, wszystkie czołgi, jest dużo różnych modeli pojazdów, okręty są zróżnicowane, wyraźnie widoczne są te różnice i rozpoznawalne. Typy czołgów można bez problemu rozpoznać, nie jest to wszystko generyczne. Moim zdaniem jest dobrze. Zastanawiałem się jeszcze, czy te pudełka z modelami, z figurkami zmieszczą się ładnie nam do pudełka głównego. I jak się okazuje, wchodzą bez najmniejszego problemu. Możemy sobie tutaj wsadzić. Dzięki temu tutaj będą żetony. Na kart też jest mnóstwo miejsca, więc pewnie też żetony bez problemu tam się zmieszczą. Fajnie. Nawet wygląda na to, że bardzo dobrze jest zaprojektowana wypraska. To już wszystko w takim razie. Tak wygląda Total Domination. Zapraszam do recenzji prototypu, gdzie będziecie mogli poczytać o zasadach trochę i o wrażeniach z rozgrywki, o tym jak się gra i jaka to jest gra. Dziękuję Wam. Trzymajcie się.